Mate, czyli w dosłownym tłumaczeniu kumpel, towarzysz. To osoba, na którą zawsze możesz liczyć i która zawsze chętnie służy Ci pomocą. I urządzenie producenta Revco RevMate właśnie kimś takim jest, a nawet nie kimś, tylko czymś. Czyli urządzeniem, który jest Twoim najlepszym przyjacielem i asystentem w pracy. Jest z nami dzisiaj Michał. Cześć Michał. Cześć. Michała już znacie z poprzednich naszych materiałów i wiecie, że jeśli chodzi o omówienie produktu, nie zostawi nas tutaj z żadną niepewnością, a dzisiaj nie będzie tylko o teorii, ale również mocno skupimy się na praktyce i przy pomocy naszego układu chłodniczego omówimy wszystkie praktyczne funkcje tego urządzenia. Także zapraszamy Was na obszerny materiał. Dobrze Michał, w takim razie na początek przedstaw nam, co to jest i coś nam więcej może powiedz o urządzeniu RevMate. RevMate to oprawa monometryczna od Revco, niezawodna, a do tego cyfrowa. To oprawa, która od premiery w 2019 roku zdobyła sobie uznanie dzięki swojej intuicyjności, niezawodności, ale także dostępie do części eksploatacyjnych, bo ta część mechaniczna w RevMate, niezależnie od tego, czy jest to wersja dwudrogowa czy czterodrogowa, opiera się na naszych belkach analogowych. Czyli taka rzecz jak nowy tłoczek jest dostępny w każdym lepszym sklepie w naszej branży. Ta oprawa jest przez nas zaprojektowana, ale także produkowana w głównej siedzibie, w fabryce, czyli w Hitzkirch w okolicach Zurichu, w Szwajcarii. Czyli na urządzeniu lub na walizce mamy ten charakterystyczny znaczek Swiss Made, o którym wspominaliśmy w poprzednich materiałach i to jest gwarancja, że produkt jest produkowany w Szwajcarii, tak? A co za tym idzie, jest to dodatkowe potwierdzenie jakości. Jasna sprawa. Powiedz nam może coś więcej o zestawie, czyli co wchodzi w skład zestawów. Głównie też dobrze, żeby się skupić na czujnikach temperatury, dlatego że uważam, że są one niezbędne, bo bez takich czujników podejrzewam, że urządzenie możemy wykorzystać w kilkunastu procentach albo nawet nie. Znaczy, zacznijmy od tego, że mamy dwa warianty RevMate'a, czyli wersję z dwoma zaworami, dwudrogową i wersję czterodrogową, czyli z czterema zaworami. Która wersja lepsza? To wszystko zależy od preferencji, od tego, czego uczyliśmy się w szkole. Ja lubię tą historię. W Szwecji, czy generalnie w Skandynawii, dwudrogową oprawę postrzega się jako niekompletną. Na innych rynkach, czy to będzie Francja, Niemcy czy Polska, czterodrogowa jest zbyt skomplikowana. Więc kwestia tego, co nam bardziej pasuje. Ja bym powiedział tak, przy pracach przede wszystkim montażowych dwudrogowa jest wystarczająca, natomiast rasowy serwisant w którymś momencie sam dojdzie do wniosku, że czas na czterodrogową. Tak, to myślę, że duże znaczenie ma to dodatkowe przyłącze 3/8 cala, prawda? Czyli jeśli ktoś obsługuje też większe urządzenia, to wtedy w dużym stopniu może wykorzystać to większe przyłącza. Wspomniałeś też o Szwecji, to chciałbym Cię zapytać, jak urządzenie reaguje na warunki pogodowe, bo mamy takie kraje jak Szwecja, mamy drugą stronę Europy, Włochy, Hiszpania. Te temperatury są zupełnie skrajne i jak tutaj wygląda sytuacja z tym urządzeniem? Znaczy przy urządzeniach cyfrowych zawsze jest ta wątpliwość, czy one są odporne na skrajne wahania temperaturowe. My od wielu lat posługujemy się mottem, sloganem Acknowledge Globally, ponieważ rzeczywiście zaopatrujemy serwisantów na całym świecie i te nasze urządzenia muszą sprostać warunkom temperaturowym i w Arabii Saudyjskiej, i w Kirunie w Szwecji. Udało nam się z RevMate'em i z komponentami
dopracować urządzenia tak, żeby nawet jeśli jest minus 20, urządzenie leżało na pace w zimie. Jeśli tylko mamy świeże, ciepłe baterie, urządzenie ruszta bez problemu. Czy nie ma też obawy, żeby serwisant sobie zostawił w samochodzie w chłodne noce? Wiem też, że masz na to dowód. Wrzucimy go teraz, jak Michał mi go dostarczy, to wrzucimy Wam go teraz na przebitki i tam jest chyba przy minus 20? Poniżej minus 20. Poniżej minus 20. Czyli taka symulacja zostawienia urządzenia na aucie. U nas tego nie możemy teraz zasymulować, dlatego że mamy już temperatury dodatnie, ale wrzucimy Wam to teraz na przebitkach, żebyście zobaczyli, że przy tych minus 20 urządzenie w dalszym ciągu działa w 100% sprawnie. Znaczy, fakt jest taki, że rzeczywiście w Skandynawii nasze urządzenia w zimie nie są odkładane na półkę. One sobie rzeczywiście radzą. Dobrze, kolejne bardzo ważne pytanie, gwarancja. Jak wygląda sprawa z gwarancją Tutaj gwarancja tych urządzeń? jest w podobny sposób zrobiona jak w przypadku pompek kombi, czyli też zaczyna się dopiero od momentu uruchomienia, bez jakiejkolwiek rejestracji. Ta data zapisuje się samoczynnie, co daje tą pewność dla użytkownika pełnej ochrony dwuletniej. Nie ma znaczenia, jak długo to urządzenie leżało na magazynie. Dobrze, i jeszcze taka ważna sprawa, klienci często pytają, jeśli chodzi o zasilanie. Czy tutaj mamy same baterie, czy możemy pochwalić się czymś więcej? Przede wszystkim REFMate, tak jak wszystkie inne cyfrowe urządzenia od REFCO, nie wymagają od Was pamiętania, żeby je ładować na noc. Tu też jakby sprawa praktyczna. Ja osobiście wieczorem, czy w domu, czy w hotelu muszę pamiętać o naładowaniu telefonu, iPada, komputera, słuchawek, głośnika. Do Takie czasy. Do REFMate'a i wszystkich komponentów wystarczą nam przede wszystkim zwykłe baterie, natomiast możemy się zawsze wspierać zasilaniem zewnętrznym. W każdym urządzeniu jest złącze USB i wtedy czy to będzie powerbank, czy to będzie kabel zasilający, który podłączymy do komputera, do gniazda USB w samochodzie, czy weźmiemy zasilacz od naszego telefonu czy tabletu, a to nam pozwoli zasilać urządzenie z zewnątrz. I taki kabel jest w każdym zestawie chyba Dokładnie. dołączony do urządzenia. Dobrze, zaczęliśmy wcześniej o czujnikach temperatury, ale tutaj nie rozwinęliśmy tego tematu, także jakbyś nam mógł coś powiedzieć więcej, bo tutaj mamy dwa rodzaje czujników. Jedne są przewodowe, są też bezprzewodowe, są też tego typu czujniki, to jest czujnik typu K, z tego co się orientuję. Jakbyśmy tu mogli kilka słów więcej, żeby klient miał pełną swobodę wyboru. REFMate, niezależnie od tego, czy dwudrogowy, czy czterodrogowy, zawsze zapakowany jest w słynną zieloną walizkę REFCO i zawsze dostarczany jest z dwoma termoparami, czyli czujnikami temperaturowymi typu K. Natomiast od tej wersji Basic pojawia się jeszcze bodajże 16 innych wariantów pakowania, gdzie możemy mieć dodatkowe przeróżne akcesoria. Kolejnym wariantem czujnika temperatury jest termopara, ale zamontowana na klemie, ułatwiająca montaż na pomiar temperatury na rurze. Natomiast tym rozwiązaniem najbardziej wyrafinowanym jest REFClamp, czyli również termopara, ale łącząca się z REFMate'em bezprzewodowo w oparciu o Bluetooth. REFClamp jest tą najnowszą generacją czujnika połączonego z hygrometrem, czyli to urządzenie mierzy nam nie tylko temperaturę, ale także wilgotność, a na tej podstawie mnóstwo innych parametrów, łącznie z punktem Rossy czy entalpią. Dokładnie, czyli to, co nam jest też potrzebne do kilku funkcji, które posiada urządzenie, prawda? Ważną cechą każdego tego czujnika temperatury jest jego szybka reakcja. Tak zwana responsywność. Nie lubię takich anglicyzmów, ale to chyba najlepiej określa, jak to działa. Czyli pomiar temperatury w narzędziach REFCO odbywa się bardzo szybko. Podobnie wygląda to z pomiarem ciśnienia. No myślę, że też dokładnie pokażemy naszym widzom w części praktycznej, do której już zaraz przejdziemy.
Jeszcze miałbym do Ciebie pytanie, jeśli chodzi o funkcjonalność tego urządzenia. Tutaj dość charakterystycznie możemy go trzymać i z tego co widzimy wyświetlacz jest oczywiście cyfrowy, ale przyciski mamy ciągle analogowe. Tak, urządzenie jakby przystosowane jest do pracy w każdych warunkach temperaturowych, do pracy w rękawicach, do pracy na zewnątrz, w związku z czym wyświetlacz nie jest dotykowy, używamy tych wielkich przycisków gumowych i urządzenie jest tak wymyślone, żeby trzymać je tak naprawdę w dwóch rękach i jest swego rodzaju konsolą, to jest swego rodzaju PlayStation. Ok, czyli wiemy o czujnikach, ale przedstawiłeś nam tutaj kilka tych czujników temperatury. Oczywiście nie wszystkie są w każdym zestawie. Jakbyś powiedział, czy coś jeszcze w tych zestawach się zawiera? Jakieś przewody serwisowe, czy coś podobnego? W zestawach określonych Basic nie ma przewodów serwisowych, natomiast w każdym innym zestawie pojawia się zestaw przewodów serwisowych. One mogą być tak zwane gołe, bez zaworów odcinających. Są wersje z zaworami odcinającymi, wtedy w opisie urządzenia pojawia się kod CA. Jest również wersja ta topowa, która ma w walizce wakuometr. Oczywiście każdy z tych elementów może być dokupiony osobno, czyli można zacząć od wersji całkowicie podstawowej, a poszczególne elementy dokupować sobie w przyszłości. Dokładnie. I tu właśnie chciałem Wam powiedzieć, że taka podstawowa wersja, czyli wersja Basic dwuzaworowa jest dostępna w naszym sklepie Cool Market w bardzo dobrej cenie dla Was. I Michał, co w tej wersji się znajduje dokładnie dla klienta? Poza walizką ma dwie termopary kablowe, Czyli 2 razy czujnik temperatury kablowy i dwie termopary na klemach. Dokładnie, walizka, oczywiście urządzenie. Jeśli chodzi o przewody serwisowe, zapraszam do kontaktu z naszym działem obsługi klienta. Na pewno doradzimy Wam najlepsze możliwe przewody serwisowe do Waszych potrzeb. W porządku. Myślę, że teorię mamy mocno wyczerpaną. Tak jak wspomnieliśmy, chcieliśmy Wam to urządzenie też przedstawić w praktyce. Dlatego teraz przejdziemy do układu chłodniczego. Podepniemy urządzenie do tego układu i Michał krok po kroku omówi wszystkie funkcje tego urządzenia. I jesteśmy, drodzy widzowie, w części praktycznej RevMate'ów. Omówię Wam teraz szybko, w jaki sposób zostały podłączone do układu. Mamy oczywiście urządzenie, 2 przewody serwisowe. Nasz układ posiada oczywiście 2 przyłącza serwisowe, niskie ciśnienie na ssaniu sprężarki. Przewody są również Revco. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie to przewody, to odsyłam Was do naszych wcześniejszych materiałów. Tam bardzo dokładnie z Michałem opisaliśmy właśnie te przewody serwisowe. I oczywiście drugi przewód, wysokie ciśnienie na części wysokiego ciśnienia w układzie. Jest to część tłoczna. I mamy również podpięte 2 czujniki temperatury. W tym momencie będziemy korzystać z czujników przewodowych, ale również w dalszej części praktycznej tego materiału pokażemy Wam czujniki bezprzewodowe, w jaki sposób działają. I oczywiście czujnik z niskiego ciśnienia musi być na ssaniu. Zamontowaliśmy go w tym miejscu, żeby był jak najbliżej wyjścia z parownika. Dlatego, że czym zamontujemy go dalej, tutaj ciśnienie mamy dalej takie samo, jednak ta temperatura jakaś może być tutaj strata temperatury, dlatego czym bliżej parownika jest to bardziej dokładne, szczególnie właśnie parametr przegrzania. I drugi czujnik na wysokim ciśnieniu jest zamontowany dokładnie w tym miejscu i mierzy nam temperaturę za skraplaczem. Wiecie już, jak podpięte jest urządzenie. Ja w takim razie zapraszam teraz Michała. I Michał krok po kroku wyjaśni Wam, w jaki sposób to urządzenie działa, jakie mamy funkcje i tym podobne, ale jeszcze na wstępie chciałem o jedną rzecz zapytać. Nie poruszyliśmy w ogóle tematu, jeśli chodzi o język aplikacji. Rozumiem, że tutaj każdy kraj będzie zadowolony. Jak najbardziej. Od długiego czasu aplikacja, czyli ta najbardziej rozbudowana część RevMesha jest dostępna także po polsku, natomiast od paru tygodni, dokładnie od ostatnich targów w Warszawie, język polski jest zaimplementowany do samej oprawy, a już niedługo postaramy się także uruchomić lokalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Jest to również bardzo ważna sprawa, także oddaję Ci Michał w pełni głos i zaprezentuj nam, jak działa to urządzenie. To jest moje PlayStation. Epizod gier mam już dawno za sobą, natomiast to jest... Fajnie do tego wrócić. Czyli sterowanie jest proste i intuicyjne, 2 klawisze nawigujące, prawo, lewo, wejście, wyjście.
to jest nasz klawisz zasilania, to jest klawisz przełączania się między poszczególnymi ekranami. Czyli to, co się rzuca od razu, to ogromny wyświetlacz wysokiej rozdzielczości, w pełnym kolorze. On się sprawdzi w każdym warunkach oświetleniowych. To, co mamy podświetlone na samym środku, to jest dostęp do czynników chłodniczych. Właśnie do ćwiczeń wzięliśmy sobie oprawę moją czterodrogową, natomiast funkcjonalność dwudrogowej jest to, co pokażemy dzisiaj na ćwiczeniach, jest dokładnie takie samo. Pamiętajmy, żeby zawsze ustawić sobie czynnik dla danego układu, natomiast w bibliotece czynników mamy absolutnie wszystko. Jedyny wyjątek to jest amoniak z uwagi na korozję, włącznie z najnowszymi znormalizowanymi czynnikami, chociażby ten 466A, czyli nowy pomysł na zamiennik 410 w układach powyżej 3 kg z GPW poniżej 750. Ile czynników możemy mieć w jednym czasie wgranych? Przestałem liczyć, zbliża się to już do setki. Rozumiem, czyli wszystkie, które są nam niezbędne. Jeszcze tu widzę, że fajne gwiazdki się świecą, jakbyś mógł nam powiedzieć. To są, gwiazdką oznaczamy czynniki ulubione, czyli te, które będą nam wyskakiwały na samej górze. Czyli załóżmy, że chcemy korzystać na przykład z CO2, bo CO2 też jest jak najbardziej dostępne, pod warunkiem, że pamiętamy, że podpinamy się tylko na ssaniu. Oczywiście. Ok, mamy podświetlone CO2. Jeśli z niego nie chcemy korzystać, możemy go sobie odznaczyć i teraz wchodząc w czynniki po raz kolejny, tego 744 nie ma już na liście na samej górze. On wrócił na swoje miejsce na samym dole. Czyli to jest taka wersja ulubione, można powiedzieć. Dokładnie. Z tych, co korzystamy, wrzucamy sobie ją gwiazdką na samą górę. Załóżmy 410A. Dokładnie. 3 sekundy, klawisz Entera i teraz on wyskoczy nam na samej górze, właśnie. Ok. Wracamy do 404, bo taki czynnik mamy w naszym układzie. Dokładnie. Teraz tak, po lewej stronie mamy dostęp do zapisywania danych. Jesteśmy w stanie zapisać parametry ze wszystkich podłączonych czujników, czyli i tych wbudowanych, i tych połączonych bezprzewodowo, w dowolnej tak naprawdę częstotliwości próbkowania, nawet 2 razy na sekundę i w czasie aż do 1 tygodnia. Czyli wchodząc sobie w czas trwania możemy ustawić sobie 168 godzin, to jest literalnie 1 tydzień. I tak, tutaj zaznaczymy 168 godzin, znaczy, że w takim czasie, z taką częstotliwością urządzenie będzie nam rejestrowało wszystkie pomiary, które w tym momencie się odbywają. Tak? Blokując dostęp do urządzenia de facto i zapisując wszystkie parametry na wbudowanej karcie pamięci. Jest to też dobre rozwiązanie do analizy. Jeśli mamy jakiś problem z układem, nie wiemy, co się dzieje, możemy to urządzenie zostawić, wygenerować sobie później raport z konkretnego okresu i mieć wgląd Dokładnie tak. w takim czasie, w jakim dokładnie chcemy. Ważne jest to, że zapis wszystkich danych dzieje się fizycznie na urządzeniu, w oprawie, a nie w aplikacji, więc nie musimy zostawiać na obiekcie także smartfona czy tabletu. Odchodzi nam ryzyko jakiegoś zerwania połączenia i tym podobne. Dokładnie. Zawsze jest ryzyko, znaczy zawsze mamy wątpliwość zostawiając urządzenie na obiekcie. W RefMate mamy nieperfekcyjne, ale jednak zabezpieczenie. W korpusie jest sporej wielkości otwór do wpięcia linki zabezpieczającej. No tak jak zabezpieczamy rower przed sklepem, tak możemy zabezpieczyć RefMate'a. Jasna sprawa. Dobrze, przejdźmy może do tych głównych ekranów, czyli to, co naszych widzów najbardziej interesuje, w jaki sposób odbywają się pomiary. Na głównym ekranie, my go nazywamy cyfrowym, po podpięciu czujników temperatury mamy od razu skalkulowane i przegrzanie, i przechłodzenie. Na kolejnym ekranie, który wygląda fajnie, bo wygląda Jak nasze analogowe. prawda? No, jest jakieś podobieństwo i na pewno sentyment dla bardziej konserwatywnych użytkowników. Na tym ekranie mamy bardzo fajną funkcję takiego uproszczonego testu szczelności. To znaczy
wyobrażając sobie sytuację, gdzie mamy nowy układ. Nabijamy go azotem albo gazem znakującym, możemy te aktualne ciśnienia oznaczyć sobie jako nasze początkowe, referencyjne i w momencie, kiedy próba szczelności się kończy, nadal mamy 0, mamy potwierdzenie, że układ jest całkowicie szczelny. Zapis tego możemy zrobić poprzez rzut ekranu, czyli znów tym klawiszem przez 5 sekund robimy zdjęcie w postaci pliku JPG. Tu mamy potwierdzenie kamery, czyli pojawiło się kolejne zdjęcie zapisane w folderze na karcie pamięci. To jest ten uproszczony test szczelności. Jeśli robimy to w sposób inżynierski, no to właśnie w rejestracji danych możemy sobie taką próbę szczelności zarejestrować. I jak widzicie na głównym ekranie, w tym momencie wyświetla nam się wszystkie dane na niskiej stronie układu niskociśnieniowej oraz na wysokociśnieniowej. Widzimy, że dla czynnika 404 są to bardzo prawidłowe parametry. Mamy tutaj ciśnienie odparowania niecałe 4 bary, temperaturę minus 6,4 stopnia Celsjusza. Zmierzona temperatura termometrem rzeczywistym za parownikiem to są 0,2 stopnia Celsjusza, co daje nam przegrzanie rzędu 6,5 Kelwina. Można powiedzieć, że jest to książkowe przegrzanie. Jeśli chodzi o skraplanie, również te wartości są bardzo prawidłowe, czyli około 16 barów. Temperatura na skraplaniu 37,5 stopnia Celsjusza. Rzeczywista zmierzona około 32, co daje nam około 5,5 Kelwina. Również ta wartość jest jak najbardziej prawidłowa. A jeśli chcecie dokładnie dowiedzieć się, jak zmierzyć przegrzanie i dochłodzenie, odsyłam Was do naszego materiału, który już jest ładnych kilka lat na naszym kanale, ale cieszy się bardzo dużą popularnością. Nie przeszkadzam i Michał, proszę Cię, kontynuuj dalej, jakie mamy funkcje w tym urządzeniu. Znaczy, powiem tak, dopowiem jeszcze, że do tego skalkulowania przegrzania i przechłodzenia nie ma znaczenia, który rodzaj termometrów użyjemy, prawda? Bo to mogą być zwykłe termopary, które byśmy sobie przykleili na plasterku do rur, to mogą być te bezprzewodowe ref-klampy, natomiast ta dokładność jest wszędzie taka sama, aczkolwiek przy bezprzewodowych mamy możliwość skompensowania błędu pomiaru, o tym za chwilę. Dobra, przechodzimy dalej do funkcji. W tej części mamy dostęp do przeróżnych nastaw, czyli mamy możliwość właściwie laboratorium. Laboratorium typu COCH, Prozon czy REMES ma dostęp do kalibracji czujników ciśnienia. Użytkownik tak naprawdę ma dostęp także do kalibracji czujników temperatury, czyli te czujniki, jeśli mamy wątpliwość, czy działają ok, możemy sami sobie zrekalibrować przy użyciu wody lodowej, czyli przy użyciu mieszanki wody z kostkami lodu. Kiedy nam się temperatura ustabilizuje, to 0 potwierdzamy, mamy to przekalibrowane. Jasne. Tak. Kolejna funkcja, czyli zerowanie czujników ciśnienia, jest niezbędne przed początkiem pomiarów. Jeśli widzimy, że przy niepodpiętym ciśnieniu wskazanie odbiega od zera, możemy wyzerować to w tej części menu, bądź skrótem klawiszowym, klawiszem wyjścia przez 3 sekundy resetujemy czujniki ciśnienia. Kompensacja pomiaru to właśnie jest ta funkcja dostępna przy pomiarze temperatury przy użyciu ref-klamp, ale o tym za chwilę. O tym za chwilę, tak. Podłączymy zaraz, zmienimy czujniki temperatury i pokażemy również, jak działają ref-klampy bezprzewodowe. Dobra, wchodzimy do kolejnego menu, czyli na tym ekranie mamy wszystkie połączenia bezprzewodowe. RefMate w aktualnej konfiguracji jest w stanie połączyć się z 2 czujnikami temperatury bezprzewodowymi, z wagą i z wakuometrem. Jeśli oznaczenie na czerwono oznacza, że jest sparowany z tymi urządzeniami, na zielono, że czujniki są aktywne. Jeśli popali się żółty, to znaczy, że ten żółte oznaczenie dla temperatur może pojawić się wtedy, kiedy mamy podłączone ref-klampy, ale włożone czujniki przewodowe. Czujnik przewodowy jest zawsze priorytetem. Na kolejnym ekranie mamy dodatkowe ustawienia, czyli możemy sobie zmienić jasność wyświetlacza, możemy sobie ustawić to przyciemnienie, które pojawia się, kiedy urządzenia nie używamy. Możemy także włączyć sobie tryb pompy ciepła, czyli
to powoduje w trybie pompy ciepła wyższe ciśnienie zawsze będzie podświetlone na czerwono. Czyli jeśli pojawia nam się na lewej stronie oznaczenie kolorystyczne. Czyli mówiąc krótko, jeśli mierzymy urządzenie w funkcji grzania, a nie chłodzenia, tak jak w tym przypadku. I też Michał, powiedz, czy ustawienie tych wartości, które przed chwilą przedstawiałeś, to prawdopodobnie też ma wpływ na żywotność akumulatora? To znaczy jasność wyświetlacza, jasne, to jakby baterie. Czyli jeśli chcemy wydłużyć, to wiadomo, że tutaj warto te wartości ustawić trochę niżej. Tak, no jakby duży kolorowy wyświetlacz konsekwencją jest zużycie energii. Coś musi konsumować. Także w momencie, kiedy nie używamy czujników bezprzewodowych, warto wyłączyć Bluetooth. To nam mocno wydłuży, zmniejszy zużycie energii. Jasne. Na kolejnym podmenu, które dostępne jest przy wyłączonym Bluetoothie. To jest ważne, tak? Bo to menu nie będzie dostępne przy włączonym Bluetoothie. Tak. Nie możemy w ogóle... Włączyłem Bluetooth i mam dostęp do tego ekranu, gdzie możemy ustawić sobie, skorygować czas, ale także zmienić język. Czyli w aktualnej konfiguracji mamy dostępny właśnie język polski, ale także węgierski, chorwacki czy chiński. Czyli jeśli chcemy mieć dostęp do nastaw języków i czasu, musimy wyłączyć czasowo połączenie bezprzewodowe. Wtedy to podmenu jest dostępne. Czyli rozumiem, że na włączonym Bluetoothie nie jesteśmy w stanie ekran zmienić zmienić języka oraz daty i czasu. Dokładnie. Możliwość zmiany jednostek. No i ten ekran, bardzo ważny, ta nasza etykieta, która pokazuje wersję oprogramowania. To najnowsze 3.10 właśnie zawiera język polski. Także zawiera numer seryjny i pokazuje, od kiedy urządzenie pracuje. Czyli ten mój kompletny egzemplarz ma już 4,5 roku, jeśli dobrze liczę. Czyli to jest to, o czym wspominaliście. Klient, kupując urządzenie, nie musi martwić się, że uruchomi później i mu ucieknie gwarancja, tylko to pierwsze uruchomienie będzie tutaj zapisane i od tej daty mamy 24 miesiące. Czyli to samo, co załóżmy w pompkach, o których też przygotowaliśmy materiał. I też podpowiedź dla użytkowników, dla usprawnienia komunikacji w przypadku jakiejkolwiek potrzeby naprawy gwarancyjnej czy pogwarancyjnej. Warto zrobić, kontaktując się z Wami, dobrze jeśli użytkownik, jeśli serwisant zrobi sobie czy zdjęcie telefonem, czy zrobi sobie zrzut ekranu i prześle Wam tą etykietkę. Okej, Michał, powiedz mi w takim razie, jakie są kolejne możliwości tego urządzenia? Czy dodatkowe informacje, dodatkowe funkcje kryją się pod tym klawiszem przełączania ekranów? Czyli trzecim ekranem jest ekran przegrzania i przegrzania docelowego. Do tego wrócimy za chwilę. Na kolejnym ekranie mamy podgląd z czujnika próżni, z wakuometru, czyli to, co mierzymy na wakuometrze, możemy także zobaczyć, zaobserwować na oprawie. I w podobny sposób mamy podgląd na pomiar wagi, czyli poza odczytem na wadze także możemy mieć podgląd z tych odczytów na oprawie. W porządku. Przejdźmy w takim razie do tej funkcji docelowego przegrzania, czyli Target Superheat. Jakbyś nam mógł 2 słowa powiedzieć więcej, co to jest za parametr? Przegrzanie docelowe jest parametrem pomocniczym do oceny przegrzania w układzie, zwłaszcza w układzie ze stałym elementem rozprężnym, czyli na przykład z kapilarą. Czyli mierząc dodatkowe 2 parametry, możemy zmierzyć to przegrzanie docelowe i porównać je z przegrzaniem istniejącym w układzie. Dokładnie. Celem jest jak najbliższe. Czyli celem jest to, żeby serwisant wiedział, do jakiej temperatury przegrzania ma dążyć, ale żeby to określić, potrzebujemy znać również wilgotność, znaczy głównie temperaturę termometru mokrego, ale do tego niezbędna jest wilgotność. Dlatego pozwolimy sobie w tym momencie refklampami zmierzyć. Połączymy je w takim razie z urządzeniem. Proszę Cię bardzo. Do policzenia przegrzania docelowego musimy znać temperaturę powietrza zewnętrznego wchodzącego na skraplacz i tu nam wystarczy zwykły termometr, na przykład termopara. Natomiast na parowniku musimy zmierzyć, tak jak powiedziałeś, temperaturę termometru mokrego. Najprościej zrobić to przy użyciu
takiego zestawu, który ma w sobie czujnik temperatury i czujnik wilgotności. To ja w takim razie ten Ci oddaję. Ten czujnik włożę do układu i na wejściu do parownika. Ok, czyli mamy teraz podpięty ref clamp z pomiarem temperatury termometru mokrego na wejściu do parownika. Widzę, że wziąłeś tutaj jeszcze czujnik typu K do pomiaru temperatury i tym czujnikiem zmierzymy temperaturę na wejściu do skraplacza, tak? Bo to w zupełności wystarczy. W takim razie podmieńmy jeden z czujników i zamontujmy go na wejściu do skraplacza, czyli tam, gdzie skraplacz zaciąga powietrze zewnętrzne. Mamy już podpięte czujniki temperatury, znamy wartości, które nas interesują, także Michał, opowiedz nam, co w tym momencie widzimy na ekranie. Na ekranie przegrzania, czyli mamy przegrzanie aktualne w układzie i przegrzanie docelowe zmierzone. Czyli to przegrzanie w naszym układzie to jest dokładnie to, co widzieliśmy na pierwszym ekranie, 6,4 Kelwina. Natomiast przegrzanie docelowe, czyli parametr nie mający nic wspólnego z przegrzaniem w układzie, tylko punkt odniesienia liczony na podstawie temperatury termometru mokrego na parowniku, temperatura WB, czyli wet bulb, i temperatura normalna, dry bulb, czyli termometr suchy, mierzony przy użyciu termopary umieszczonej za skraplaczem. Na tej podstawie w czasie rzeczywistym RefMate liczy przegrzanie docelowe, a to jest nasza różnica. Czyli to jest różnica między rzeczywistym naszym przegrzaniem w układzie, a tym docelowym, które jest wyliczone według parametrów. Powiedz, czy ta różnica około 2–2,5 Kelvinów jest chyba akceptowalna, tak? Znaczy jest na pewno akceptowalna, zwłaszcza w sytuacji, gdzie w tym przypadku mamy urządzenie z zaworem rozprężnym. Termostatyczny. Dokładnie. Gdyby tutaj była kapilara, warto byłoby zmienić napełnienie tak, żeby zbić tą różnicę niemalże do zera. Jeśli mamy minus, oznacza, że układ jest minimalnie przepełniony, przeładowany. Dokładnie. Jeśli byłaby ta wartość dodatnia, to znaczy, że tego czynnika prawdopodobnie byłoby za mało. Gdybyśmy widzieli na przykład znaczącą różnicę na plusie, nie wiem, plus 30, plus 50 kelwinów, to najpierw powinniśmy szukać nieszczelności, a dopiero potem Jasna sprawa. Oczywiście jest jeszcze dużo innych możliwości tej różnicy w przegrzaniu i w dochłodzeniu, ale jeśli układ już nam wcześniej pracował, to nie bierzemy pod uwagę takiego czegoś jak źle dobrany parownik i tym podobne, tylko to może być jakby pierwsza rzecz, czyli właśnie ta ilość czynnika w układzie. Dokładnie. Ta metoda jest o tyle fajna, że pozwala nam po znalezieniu wycieku uzupełnić czynnik bez ściągania całości z układu, czyli zamiast metody najbardziej powszechnej, czyli odzyskiwania całości i napełniania układu od początku na podstawie ilości wagowej z dokumentacji, możemy od razu uzupełnić czynnik, korzystając właśnie z tej metody pod jednym warunkiem, że że w układzie jest czynnik jednorodny, na przykład R32. Jeśli jest to mieszanina R410, tutaj zawsze musimy ściągnąć to, co pozostało i napełnić świeże z butli. W porządku. I ważne jest też to, że układ musi być, sprężarka musi być typu on-off. Tutaj jeśli chodzi o inwerter, nie do końca też nam się to sprawdzi, czyli typowo dla chłodników funkcja. Ta metoda przede wszystkim do układów chłodniczych. Ale również można ją wykorzystać, żeby chociaż sobie mniej więcej założyć, jakie to mogą być parametry, szczególnie jeśli ktoś jest początkowy i nie do końca wie, w jakim zakresie może się poruszać. Natomiast jeśli chodzi o układy z elektronicznym zaworem rozprężnym i z inwerterem, pracujemy nad dodatkowymi funkcjami, które już w przyszłym roku powinny pojawić się w RefMate. No i myślę, że wtedy również przedstawimy je naszym widzom. Z przyjemnością. Chciałbym, żebyś opowiedział nam jeszcze o jednej funkcji. Wspominałeś w części teoretycznej, że czujniki temperatury RefClampy posiadają kompensację temperatury. Jakbyś mógł nam pokazać, w jaki sposób to działa? Czyli przede wszystkim tą funkcję musimy sobie włączyć na pierwszym ekranie menu i ona pozwala nam w dokładniejszy sposób mierzyć
rzeczywistą temperaturę czynnika. Przy normalnym czujniku, który zakładamy na rurę, mierzymy de facto temperaturę miedzi. Natomiast przy tej funkcji możemy zmniejszyć ten błąd pomiaru, czy zbliżyć się do rzeczywistej temperatury czynnika. Czyli ten pomiar jest dokładniejszy. Dokładnie. Mówiąc krótko. Czy mógłbyś spojrzeć na wyświetlacz na RefLampie? Oczywiście, w tym momencie na ssaniu za parownikiem mamy 5,1 stopnia Celsjusza. A tymczasem do skalkulowania przegrzania RefMate wziął w tamtej chwili 5,3. Tak, teraz widzę przeskoczyło na 5,2, ale tam również przeskoczyło na 5,0. Czyli dzięki tej funkcji ten pomiar, ta kalkulacja przegrzania jest jeszcze dokładniejsza. Z drugiej strony, jeśli widzimy różne odczyty na wyświetlaczu i w oprawie, zanim dojdziemy do wniosku, że nasz czujnik temperatury jest popsuty, sprawdźmy, czy ta kompensacja pomiaru jest aktywna. Dziękujemy Wam za uwagę. Myślę, że nie pozostawiliśmy Wam żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o działanie urządzenia RefMate. Michał odpowiedział na wszystkie nasze pytania. Jeśli macie jakieś dodatkowe, to oczywiście zapraszam, zadawajcie te dodatkowe pytania w komentarzu, a chętnie na nie odpowiemy. W Cool Market możecie kupić podstawowy zestaw w bardzo dobrej cenie, także serdecznie zapraszam. Michałowi dziękuję za wizytę. Zawsze Mam nadzieję, po mojej że stronie. zobaczymy się jeszcze w jakichś kolejnych materiałach, a Was zapraszam właśnie do tych kolejnych materiałów. Pozdrawiam!